Cześć! Dziś w muchowych poradach opowiem Wam o klasycznym rozwiązaniu kołowrotka muchowego, jakim jest kołowrotek typu click and pull. Co to znaczy, o co w takich kołowrotkach chodzi? Posłuchajcie, takie najbardziej klasyczne konstrukcje kołowrotków muchowych, takie jak prezentowany tutaj Orvis Button Kill, nie mają generalnie hamulca takiego klasycznego, które znamy ze współczesnych kołowrotków. Jest tu tylko tak zwany clicker w bardzo pięknym dźwięku i możemy co najwyżej, zmieniając ustawienia ząbków w środku, wpłynąć na to, w jaki sposób i czy szpula w ogóle będzie hamowana. Po co takie kołowrotki są w dalszym ciągu produkowane i do czego służą? Czy tylko dla tych poszukujących klasyki oldschoolowców? Wyobraźcie sobie, że nie. Te kołowrotki mają jedno kapitalne zastosowanie. Pozbycie się klasycznego hamulca tarczowego i tego zwykle sporego pokrętła, które spotykamy w większości konstrukcji, pozwala w drastyczny sposób zredukować wagę kołowrotka muchowego. Po co tą wagę redukować? Jeśli weźmiecie do ręki nowoczesne wędki, zwłaszcza krótsze, 6-stopowe, 7-, 8-stopowe, w klasach 1, 2, 3, 4, okazuje się, że zwykłym, klasycznym kołowrotkiem nie sposób takiej wędki prawidłowo wyważyć, bo wszystkie będą za ciężkie. Wszystkie będą ważyć zwykle powyżej 110, 120, 130 gramów. Do wędek 9-stopowych takie kołowrotki będą w sam raz. Natomiast do tych wędek krótszych, nowoczesnych będą zdecydowanie za ciężkie. I te kołowrotki click and pull produkowane są przez wiele wiodących marek po dziś dzień i nie dlatego, że ktoś chce się kłaniać tradycji, tylko właśnie dlatego, żeby prawidłowo wyważyć krótkie wędki. Te kołowrotki potrafią ważyć między 60 parę a góra 80 kilka gramów i dzięki temu do takich krótkich zestawów są wystarczające. Czy potrzebny nam jest hamulec? No sami sobie odpowiedzcie, ile ryb w ostatnich miesiącach, a może latach holowaliście z użyciem hamulca kołowrotka. Bardzo często ręka, która wybiera linkę, ściąga rybę, kontroluje tą linkę. W konstrukcji click and pull ten clicker stawia opór szpuli, tak żeby ona nie obracała się zbyt szybko, nie poluzowała nam linki przy gwałtownym odjeździe ryby. Natomiast w dalszym ciągu możemy hamować. Jak hamujemy, korzystając z takiego kołowrotka? Otóż dociskamy szpulę dłonią od dołu. Nie robimy tego tutaj od strony korbki, bo szybko obracająca się korbka potrafi naprawdę solidnie bić po paluchach, a nawet złamać palec. Natomiast jeśli płynnie dociśniemy szpulę od dołu, przejmiemy funkcję hamulca na rękę, na dłoń, tak jak robiono to 100 lat temu właśnie w takich klasycznych konstrukcjach. Zwróćcie uwagę, że tutaj ten Orvis Button Kill to nie jest konstrukcja Large Arbor, jakiej teraz używamy, bardzo wąską średnicę wewnętrzną szpuli. Jest to taki klasyk w dalszym ciągu cieszący się popularnością. Firma Orvis tego Button Killa z serii Click and Pull produkuje w 3 rozmiarach. Jest 1, 2, 3, a 1 waży tylko 80 gramów, dedykowana jest do linek w klasie 1-3. 2 82 gramy, linki 3-5, a 3 to są linki 5-7 i kołowrotek waży tylko 90 gramów. Oczywiście firma Orvis ma też wersję Button Killa zwaną Barstock z klasycznym hamulcem, ale tam wszystkie ważą powyżej 110-120 gramów.
Z kolei firma Redington ma model, który się nazywa Zero. Zero to prawie zero wagi. On występuje w dwóch rozmiarach, to jest 2.3 i 4.5. I posłuchajcie, są dostępne 3 kolory, sand, black i teraz jeszcze taki zielony awokado. I te kołowrotki, posłuchajcie, 4.5 waży 85 gramów. Szpulę zdejmujemy przez ściągnięcie, bardzo prosta konstrukcja. Tu mamy Large Arbor, co ciekawe, więc nie jest to taki oldschoolowy kołowrotek. Bardzo lekka rama, możliwość zmiany kierunku z prawej na lewą rękę. To w jedną stronę klika troszkę inaczej, w drugą troszkę inaczej. Mam przyjaciela, który bardzo lubi dźwięk takich klasycznych kołowrotków i lubię, jak holując rybę w promieniu 200 metrów wszyscy słyszą, że tak, ktoś tam ma rybę, ktoś ciągnie coś solidnego. To naprawdę lekkie kołowrotki, 77 gramów, 85 gramów w rozmiarze 4-5. No, kapitalne do nowoczesnych, lekkich wędek. Piękne kołowrotki typu Click and Pull ma firma Sage. To model, który się nazywa Click. Click z kolei występuje już od rozmiaru 0,1,2, czyli dolinek w klasie 1,2 dedykowany waży tylko 66 gramów. No, tu chyba mamy, tak, to jest taki Click 0,1,2. Posłuchajcie, tutaj jest taka lekka regulacja. To tutaj regulujemy docisk, który robi ten kliker. Więc ta regulacja jest taka bardzo, bardzo subtelna. Nie jesteśmy w stanie drastycznie tutaj zwiększyć siły hamowania. Natomiast no, przy stosowaniu wędek w klasie 1, 2, 3, 4, no przecież nie potrzebujemy jakichś sporych sił, jeśli chodzi o hamulec, a w takich kołowrotkach ta siła hamowania jest w zupełności wystarczająca. Model Click również występuje w 3 rozmiarach, tak jak wspomniałem. 0,2 66 gramów, klasa 3,5 to jest 75 gramów, a największy z nich 4,6 waży 85 gramów. A to, co zostawiłem na koniec, to posłuchajcie, najnowsza konstrukcja Orvisa, oparta na tradycji, czyli trzecia odsłona klasycznego kołowrotka CFO. Tutaj mamy bardzo wąską wewnętrzną średnicę szpuli, czyli nie jest to Large Arbor. Mamy tutaj pewien zakres regulacji pokrętłem, jeśli chodzi o siłę hamowania. No i jest to taki klasyk nawiązujący do konstrukcji Stana Bogdana. I kołowrotek ma 3 cale średnicy, czyli 7,5 cm, waży 3 uncje, czyli 85-85,5 grama i przeznaczony jest do linek w klasie 3,5. I ten kołowrotek, no to już taki Maybach, jeśli chodzi o kołowrotki typu Click and Pull, wykonany jest ręcznie w Stanach Zjednoczonych. Podsumowując, kołowrotki Click and Pull, czy warto? Zależy kto, gdzie i do czego potrzebuje. Natomiast do krótkich wędek, do lekkich zestawów, tam gdzie jesteśmy w stanie rybę zatrzymać, hamując szpulę ręką, wybierać linkę, łowiąc małe, średnie ryby, w zupełności takie kołowrotki nam wystarczą, a delikatne wędki będą idealnie wyważone lekkimi kołowrotkami, z których, jak słyszeliście, żaden nie waży powyżej 90 gramów. Co wyróżnia je od klasycznych kołowrotków z hamulcem tarczowym, które są w powszechnym użyciu. Pozdrawiam, subskrybujcie kanał Salar Fly Fishing, lajkujcie, komentujcie, będzie mi bardzo miło.